Peugeot 3008 miał być w założeniu połączeniem praktycznych cech vana oraz atrakcyjności SUV-ów, chociaż to połączenie wyszło niezbyt dobrze, podobnie jak tutaj, chociaż nie wiem, czy to nie jest kwestia moich zdolności graficznych. W każdym razie jest to samochód, który warto przetestować i dziś to właśnie zrobimy. A Wy pamiętajcie, aby obserwować nasz Instagram i subskrybować ten kanał. Zaczynamy! Obecnie pojazdy międzyklasowe są bardzo popularne, jednak tutaj to nie zaowocowało pięknym wyglądem, choć pewnie przyniesie praktyczność. Owszem, auto zwraca na siebie uwagę, ale raczej ciekawych, cóż to za okrągłe, trochę ociężale zaprojektowane auto jedzie. Kolejna generacja wygląda już o niebo lepiej. Z przodu na pewno rzuci nam się w oczy ta przeogromna szyba, a także charakterystyczna atrapa chłodnicy. Do tego mamy takie wstawki z ciemnego tworzywa, co raczej nie dodaje tutaj atrakcyjności. No i oczywiście na środku duże logo lwa. Z boku też jest to zdecydowanie samochód rzadkiej urody. Mierzy 4,36. Na dole zobaczymy takie osłony z tworzywa, niby jak w SUV-ach, ale z drugiej strony prześwit to tylko 19 cm. Z tyłu jest dziwnie i zazwyczaj biorę to jako zaletę, ale ten tył za nic nie chce mi się spodobać. Jest tutaj dużo okrągłości, obłości, do tego te szalone trójkątne lampy. Konstrukcyjnie jest to podniesiony i nadmuchany model 308, oparty na płycie podłogowej PSA PF2 Platform. Jest to pierwszy przedstawiciel segmentu crossoverów tej marki i produkowany był w latach 2009-2016. W 2013 roku przeszedł modernizację, która zmieniła, jakby zaostrzyła jego wygląd delikatnie, ale jednak zauważalnie i na duży plus. Wnętrze jest znacznie ciekawiej zaprojektowane niż to auto z zewnątrz. Mamy tutaj kilka zabiegów, takich jak na przykład ta rączka, mocno terenowy akcent, albo gdyby pasażer bał się podczas szybkiej jazdy, chociaż z drugiej strony zapomnieli do gamy silnikowej dodać silnik, który by powodował takie emocje, ale o tym później. Mamy jakieś srebrne wstawki, chromowane klamki, taką srebrną listwę na drzwiach, ciekawe kształty, pod tym względem jest tutaj całkiem nieźle. Materiały, no więc tak, tutaj na desce są miękkie, na podłokietniku, na drzwiach też są miękkie, ale ogólnie widać tutaj ślady zużycia w kilku miejscach, a ten egzemplarz ma jakieś 156 000 km przebiegu. Do tego dużo skrzypiących miejsc, tutaj gdzie nogę opieram, no to może bardzo mocno objawiać się gdzieś na wybojach. Na górze pod kratkami standardowymi mamy taki malutki schowek, taką przestrzeń, gdzie ledwo mieści się telefon, może zmieści się jakiś cienki portfel albo jakieś drobnostki. Poniżej mamy mały, monochromatyczny ekran podświetlany na pomarańczowo. Znajdziemy tutaj informacje z komputera pokładowego, a także informacje o radiu. Od razu dodam, że komputer pokładowy obsługujemy z tego przycisku w manetce wycieraczek, a radio możemy obsługiwać tą dodatkową manetką i jak już tylko się do tego przyzwyczaimy, to jest to całkiem intuicyjne. Sam panel radia jest banalnie prosty, przypomina mi stare czasy. Dalej panel klimatyzacji. Tutaj jest ona jednostrefowa i manualna, ale powiedzmy sobie szczerze, nasz egzemplarz jest dosyć skromny, choć spotkacie bardzo bogate. Tam możliwa na przykład klimatyzacja dwustrefowa, kolorowy wyświetlacz multimediów, aktywny tempomat, wyświetlacz przezierny head-up display. Do tego można spotkać takie wersje specjalne Roland Garros, gdzie mamy białą pikowaną skórę, a także zestaw nagłośnienia JBL. Dźwignia zmiany biegów, no spotykana w Peugeotach i Citroenach, ona tutaj też nosi pewne ślady zużycia. Jest otoczona taką srebrną ramką, która kryje także przycisk od elektrycznego hamulca awaryjnego. Dalej dwa uchwyty na kubki, świetnie umiejscowione. Zajrzę do schowka i przy okazji Wam powiem, że ten schowek jest przeokromny. Można tutaj włożyć prawie całą rękę, no świetnie. Szkoda tylko, że nie jest klimatyzowany, bo można by tutaj naprawdę sporo rzeczy dla całej rodziny przewieźć. Uchwyty na kubki fajnie, stabilnie trzymają nasz kubek testowy, więc test zdany na 5. Obok znajdziemy jeszcze gniazdo zapalniczki. Schowek pasażera nie jest już tak pojemny, jest pełen jakichś dziwnych kształtów i jest podświetlany. Kierownica jest skórzana, w sumie nie ma w sobie nic wyjątkowego, no może poza tym logiem lwa, w którym można się nawet w razie potrzeby przejrzeć. Zegary są minimalistyczne, eleganckie, chociaż pewnie złośliwi powiedzieliby, że po prostu biedne, ale mają takie srebrne otoczki oraz w środku takie okrągłe elementy wysunięte trochę do przodu. Dodaje to takiego przestrzennego wrażenia, trochę uroku, a na lewym z nich znajdziemy także kontrolki. Po środku znajdziemy malutki ekranik, ale wyświetla tylko on informacje o przebytych kilometrach.
Kierownicę można regulować w dwóch płaszczyznach i zająć sobie wygodną pozycję. No właśnie, z tą pozycją jest ciekawa sprawa, bo w sumie miejsca jest tutaj całkiem dużo nad głową i na nogi, ale wydaje mi się być tutaj bardzo wąsko, to pewnie przez tą rozbudowaną część centralną oraz mocno otulające drzwi i wcale nie jest tutaj tak szeroko, jakby się zapowiadało po wyglądzie zewnętrznym. Fotel, no siedzisko ma troszeczkę krótkie, regulowany jest w naszym przypadku manualnie, ale za to zagłówek możemy regulować w dwóch płaszczyznach i to mi się bardzo podoba. Po lewej stronie maluteńki schowek oraz kilka przycisków, a w drzwiach całkiem spory schowek, w którym spokojnie zmieścimy 1,5-litrową butelkę, a może nawet i dwie. Zobaczmy teraz jak z tyłu. Z tyłu jest tutaj jak w wanie, to znaczy spory zapas na nogi, nad głową, do tego plastikowa osłona fotela z myślą o nóżkach bąbelka, schowek z siatki, na środku kratki nawiewu oraz malutki schowek pod spodem oraz gniazdo zapalniczki na samym dole. Pod podłogą, a właściwie pod dywanikami znajdziemy także dwa schowki. To się może przydać na jakieś drobnostki. Szkoda tylko, że szyba nie opuszcza się do samego dołu. Kanapa, no tutaj już brakuje do standardu vanów, bo tam najczęściej są 3 osobne fotele, które można dosyć dobrze regulować. Tutaj tego nie ma. Jest też dosyć wąsko, co zresztą sygnalizuje sam producent, stawiając tutaj w tym miejscu miękki materiał. Na środku znajdziemy podłokietnik, ustawiony dosyć dziwnie, tak pod kątem, co może sprawiać, że na przykład napoje mogą się momentami nam wylewać. No i jest on też dość krótki. Tutaj otwór do bagażnika do przewożenia dłuższych przedmiotów. Foteliki też będzie łatwo nam przewieźć. Mamy tutaj zaczepy ISOFIX, w końcu to auto rodzinne. Oparcia można przewrócić zarówno z wewnątrz, jak i z bagażnika. I właśnie do bagażnika teraz sobie zajrzymy. Bagażnik ma 432 litry pojemności. Ma tutaj taką składaną burtę, na której można sobie na przykład usiąść na pikniku. Do tego ma kilka fajnych funkcji. Gniazdo zapalniczki, 2 schowki po bokach, dźwignię do składania kanapy. Ma także podwójną, a właściwie potrójną podłogę. To jest jedno ustawienie. No nie jest to takie może proste. O, to jest drugie. A to trzecie. Do tego są tutaj takie bolce, które blokują nam tą klapę, jeżeli chcemy zajrzeć pod podłogę i dotrzeć do koła zapasowego. Bardzo fajnie. Testu walizek oczywiście dokonujemy przy tym maksymalnym ustawieniu. I na przykład w tym momencie możemy sobie burtę zamknąć, żeby mieć pewność, że nic nam po bagażniku nie będzie tutaj jeździć. No i proszę bardzo. Jak na ten segment wynik rewelacyjny. Przede wszystkim wiemy, że przewozimy te bagaże bezpiecznie, bo w SUV-ach nie zawsze tak się da, czasami trzeba je ustawiać bardzo wysoko. A teraz czas na jazdę. Jazda Peugeotem 3008 jest komfortowa, zawieszenie jest zestrojone miękko, dobrze sobie radzi z wybojami na drogach, a jest bardzo proste w budowie. Z przodu mamy kolumnę McPhersona, a z tyłu belkę skrętną. Ale całokształt prowadzenia oceniam bardzo dobrze. Wraz z układem kierowniczym to wszystko sprawia, że auto pewnie się trzyma i jest nawet zwrotne. Oczywiście czuć pewne wychylenia, ale i tak jak na ten gabaryt, to prowadzenie jest bez zarzutu. Nasz egzemplarz pochodzi z rocznika 2013 i pod maską ma 1.6 VTI, czyli benzynową rzędową czwórkę, wolnossącą i wolno jadącą. Do 100 km na godzinę przyspieszy w 11,8 sekundy. Jednak 120 koni mechanicznych to trochę za mało, jak na auto, które waży minimalnie 1400 kg. Teraz jeszcze sprawdzę jego elastyczność, czyli przyspieszanie od 60 do 90 km na godzinę. Gaz do dech. Wynik to 8,9 sekundy. Widoczność jest super. Po pierwsze mamy bardzo wysoką pozycję za kierownicą. Ja mam fotel obniżony maksymalnie, a i tak, zobaczcie. Po drugie masa przeszkleń, no i spore lusterka. Jak nasz egzemplarz z 1.6 VTI wypadł w teście spalania? Spójrzcie na tabelę z wynikami. Wyniki testu wygłuszenia wnętrza znajdziecie gdzieś tutaj, a to dlatego, że decybelomierz odmówił nam posłuszeństwa i ten test po prostu wykonamy później. Czy wypadł dobrze, to już pozostawiam do Waszej oceny. Ceny. No właśnie, Peugeot 3008 pierwszej generacji na Otomoto znajduje się w przedziale od 18 do 65 tysięcy złotych, a pełną listę możecie zobaczyć klikając w prawym górnym rogu w link. W gamie silnikowej Peugeota 3008 spotkamy znane i polecane jednostki diesla stworzone przez PSA, czyli HDI. Podstawowy i najpopularniejszy w tym modelu to 1.6 o mocy od 109
do 120 koni mechanicznych. Nie jest to jednostka przesadnie dynamiczna, ale dla spokojnych kierowców będzie w sam raz, a do tego będzie oszczędna i kulturalna. Jest także dopracowana i niezawodna, sporadycznie może zdarzać się na przykład uszkodzenie podkładki wtryskiwacza. Dla tych, którzy oczekują większej dynamiki, jest jednostka 2.0 HDI w wariantach mocy 150 i 163 konie mechaniczne. Jest ona popularna, ale nie aż tak bardzo jak 1.6. To pewnie dlatego, że spalanie i koszty eksploatacji są nieco wyższe. Warto dodać, że odmiana o mocy 163 koni mechanicznych od 2011 roku mogła pracować także w układzie hybrydowym z silnikiem elektrycznym o mocy 37 koni mechanicznych. Tutaj mamy w pewnym sensie napęd na 4 koła, bo elektryk napędza tylną oś, a spalinowy przednią. Nie jest to jednak rozwiązanie, które sprawi, że pojedziemy w teren. I jest to jedyny przypadek, kiedy 3008 ma jakikolwiek inny napęd niż na przednią oś. Co do awaryjności, to trudno to ocenić, bo jest ich stosunkowo mało, ale skoro 2.0 HDI jest świetny, ale za to układ hybrydowy z nowoczesnym dieslem jest mocno skomplikowany, to wychodzimy właściwie na zero. Benzyny to silniki o pojemności 1.6 oraz ten, który pojawił się pod koniec produkcji, czyli 1.2. 1.6 VTI i THP to konstrukcje stworzone we współpracy z BMW. Pierwsza z nich jest wolno ssąca, ma zmienne fazy rozrządu i moc 120 koni mechanicznych. Druga ma bezpośredni wtrysk paliwa i turbosprężarkę typu Twin Scroll, moc 156 lub 163 konie. Te jednostki, poza tym, że są w miarę dynamiczne i oszczędne, mają jedną dużą zaletę. Mechanicy powinni dobrze radzić sobie z ich naprawami, bo często je widują. A tak zupełnie serio, to wcale nie jest łatwo znaleźć fachowca od tych silników. Niestety, ale ta konstrukcja nie okazała się zbyt udana. Największą ich bolączką jest łańcuch rozrządu, a konkretnie jego napinacz. Dochodzi także do awarii wariatora faz oraz pęknięć kolektorów. Dodatkowo THP może doświadczyć spadków mocy, co może być objawem rozszczelnienia turbosprężarki, nagaru na zaworach lub zużytych świec zapłonowych. Jest jednak dobra wiadomość. Duża część usterek była grzecznie naprawiana na gwarancji. Do tego stale dokonywano modernizacji, więc po roku 2011 szanse na to, że napotkamy problemy z tym silnikiem, są znacznie niższe. Warto dodać, że wymagają one dużej dbałości i częstego sprawdzania poziomu oleju. Przy zakupie dobrze mieć na uwadze wtedy historię auta, bo ma spory wpływ na jego żywotność. Jest jeszcze 1.2 PureTech, który obecnie zdobywa popularność. Jest to typowa, nowoczesna eko-jednostka. 3 cylindry, doładowanie, mała pojemność i moc 130 koni mechanicznych. Dynamika niezła, a i opinie użytkowników też są całkiem zadowalające, ale z taką ostateczną opinią jeszcze kilka lat bym się wstrzymał. Większość pozasilnikowych usterek dotyczących modelu 3008 stanowią drobne, ale irytujące uszkodzenia elektryki, takie jak samoresetujące się radio, mechanizm elektrycznie składanych lusterek, ogrzewanie tylnej szyby czy zamarzający zimą hamulec ręczny. Jakość lakieru pozostawia dużo do życzenia, choć z reguły nie ma tutaj problemu z korozją, chyba że samochód miał wcześniej niemiłe spotkanie z innym obiektem. Na koniec spójrzcie jeszcze na tabelę kosztów. W pierwszej zobaczcie koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta, a w drugiej koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Na koniec 3 rzeczy, które spodobały nam się w tym modelu. Po pierwsze, przestronne i funkcjonalne wnętrze, pełne ciekawych schowków oraz duży bagażnik. Po drugie, oszczędne i dynamiczne silniki diesla. I po trzecie, dobre właściwości jezdne jak na taki gabaryt auta. 3 rzeczy, które mogą wkurzać w tym modelu. Po pierwsze, ryzykowne silniki benzynowe. Po drugie, nieatrakcyjny wygląd. I po trzecie, jakość materiałów wykończeniowych podatnych na szybkie zużycie. Dziękuję Wam, że kolejny raz byliście z nami. Zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Napiszcie także w komentarzu, jak Wam się podoba Peugeot 3008, a widzimy się oczywiście w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!